Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam Cię na film, w którym pokażę jak wykonałem ten stół warsztatowy. W pierwszym filmie mogliście zobaczyć, jak robiłem konstrukcję tego stołu. W drugim filmie już zostało tylko te elementy estetyczne. Także już teraz zapraszam na film. Może od razu, zanim przejdziemy do realizacji, to powiem tak szybciutko, czemu taka kolorystyka. Taka kolorystyka z tego względu, że stwierdziłem, że tak, po pierwsze stół ma być nie tylko funkcjonalny, ale też jakoś tam ma mi się podobać. Czemu mi się podoba taka kolorystyka ogólnie? W salonie mam łóżko granatowe, fotele mam żółte i tak mówię, kurde, jak przyjdę tu kimać do warsztatu, to żebym się czuł jak w domu. A tak naprawdę to po prostu mi się podoba. Co tu dużo mówić. No, taka kolorystyka będzie wszędzie. No to chodźmy zrobić ten stół. Trochę Wam oszczędziłem, że tak powiem, rzeźbienia, wiecie czym. Podokręcałem tam po prostu gdzie brakowało sklejki, tak żeby już były równe obwoluty dookoła tych wnęk. W środku tam, że tak powiem, obiłem sobie płytą USB. Po prostu tam przykręcałem tak, żeby to mniej więcej tworzyło jednak jakby takie bryły szafek. Teraz zabieram się za szlifowanie, muszę wszystko przejechać. Wkręty podokręcałem, te, które były tak na równo podokręcałem, bo najprawdopodobniej będę wszystko szpachlował. I górę. Góra nie będzie szpachlowana, wkręty zostaną. Mniej więcej starałem się rozmierzyć tak, żeby były w miarę sensownie niekujące dla oczu, więc one zostaną, a te wszystkie boczne chyba najprawdopodobniej po prostu poszpachluję. Teraz zabieram się za szlifowanie. Najpierw przejadę 80, później myślę, że nie wiem, czy będę na 3 razy jechał, czy na 2, zobaczymy, jak to będzie szło. 80, tam powiedzmy 120 albo 150 to się jeszcze zastanowi. Teraz póki co zaczynam 80. Też nie będę Was męczył, nie martwcie się. Trochę tam będziecie tam góra, boczki, figo fago, żebyście mnie nie znienawidzili. Poszlifowane, poszpachlowane, poszlifowane. Teraz przefrezuję sobie krawędzie. Nie wszystkie, bo nie wszystkie będą mi na tą chwilę potrzebne przefrezowane. Przefrezuję krawędzie i przygotuję sobie materiał do dalszych prac i będę musiał sobie pociąć takie prawdopodobnie 6 cm paski z sklejki 4 mm. A dlaczego to zobaczycie za chwilę. Znaczy już pewnie widzieliście miniaturę, tak wiecie. No. Także frezujemy. Listwy sobie wykonałem z sklejki 4. Te listwy będą pełniły tylko będą miały charakter estetyczny. Będę chciał próbować, żeby oszukiwały trochę oko i żeby tworzyły taki front, który teoretycznie został wykonany z lister i wypełniony w środku tam sklejką czy czymś. No, mnie to będzie trochę nowe. Mam nadzieję, że
Zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że teraz już mniej więcej tak gdzieś tam w główce świta i wiadomo to chodzi. Sklejkę pociąłem na 6 cm paski, przeszlifowałem, zaobiłem sobie krawędzie. Miałem to robić frezarką, ale niestety z frezarki nie mogę zamontować w stole, więc łożysko by mi nie łapało tutaj krawędzi. No i musiałbym to kombinować jakoś z przykładaniem. Sobie odpuściłem. Doobiłem szlifierką. Dobra, teraz już zabieram się za klejenie frontu. A później, bo te listwy jeszcze będą tu w jednym miejscu, tutaj przy krawędzi, one w innym kolorze. Też celem estetyki i żeby było ładnie. Teraz zabieram się za fronty. Fronty ogarnięte, generalnie wyszły całkiem spoko. Tylko muszę jeszcze ponawiercać otwory na puszki, na zawiasy. I ja tu sobie odkurzę, omiotę i demontuję piłę i zabieram się do malowania. Do malowania. Najpierw zabezpieczymy taśmą malarską, to co nie będzie malowane, taśmą malarską, papierem, a to co będzie być malowane to to będzie malowane! No. Dobra, zbieramy się. Takie małe podsumowanie. Ja generalnie jestem zadowolony z efektu końcowego. Wyszedł dość duży kontrast pomiędzy żółtym a niebieskim. Nie myślałem, że aż tak mocno wyjdzie, ale generalnie mi się podoba. Po co to robię? W sumie to mogę zostawić już tak jak było z tej sklejki, jakiś tam front zamontować, pozamykać, a mówię, kurde no, niech to jakoś tam wygląda, jakoś się prezentuje. Ja to jeszcze będę robił szafki na różne szpargały duperele, także wszystkie szafki już planuję też zrobić w tej kolorystyce, czyli ciemny granat i żółty. Wszystkie fronty, wszystkie uchwyty i na górze szafek takie listwy.
wykańczające. Nie wiem, czy to jest wykańczające, a mnie wykończyła lista. No, to tyle. Ogólnie, jak już mówiłem, jestem zadowolony. Także teraz może kilka zbliżeń pokażę tego mojego ustrojstwa. Mam nadzieję, że samo wykonanie i generalnie pomysł się podobał, także jak coś to łapa w górę, subskrypcje mile widziane i teraz już zapraszam do następnego. Na razie, cześć!